Do wykonania tej torebki będziemy potrzebować jeden motek sznurka poliestrowego płaskiego 5 mm, dno o wielkości 10 na 17 cm, klapka z rączką o wielkości 15 na 18 cm, zapięcie wewnętrzne długie z półkółkami, pasek np. taki z łańcuszkiem, szydełko wielkości 6 mm i jedno dodatkowe mniejsze do oprzeć dna, nożyczki, śrubokręt i zapalniczka. Wszystkie potrzebne materiały są dostępne w sklepie pimotki.pl, a z moim kodem pastelowe sploty otrzymasz 7% rabatu. Kod jest wielorazowy. Korzystaj i twórz piękne rzeczy. Udanych zakupów. Torebkę będziemy wykonywać ściegiem, który nazywa się plaster miodu. Jest on bardzo efektowny, ale również prosty w wykonaniu. Opiera się głównie na dwóch rzędach. Na początku standardowo musimy oprzeć dno. Zostawiamy krótką końcówkę, ale na tyle długą, żeby można było zamknąć nią ostatni półsłupek. Używam do tego mniejszego szydełka. U mnie jest to 3 mm. Obszywamy dno robiąc na przemian jeden półsłupek i dwa półsłupki. Będziemy jednak potrzebować odpowiedniej liczby oczek, dlatego w ostatnim otworze dna wykonujemy jeden półsłupek zamiast dwóch. Zamykamy okrążenie pozostawioną wcześniej końcówką. Po obszyciu dna powinny być 44 oczka. Zmieniamy szydełko na docelowe, czyli 6 mm i zabieramy się za pierwszy rząd, który jest rzędem przygotowawczym do docelowego ściegu. Musimy wykonać po jednym półsłupku w każdym półsłupku. Wbijamy się szydełkiem w środek oczka i pod tylną pętelkę. Aby zamknąć rząd, musimy przeciągnąć pętelkę pod oczkiem pierwszego półsłupka, wbić szydełko w ten półsłupek, przeciągnąć nitkę, zahaczyć pętelkę, którą wcześniej przeciągaliśmy i zrobić pierwszy półsłupek z kolejnego okrążenia. Kolejny rząd jest równie prosty co poprzedni. Będziemy wykonywać na przemian jeden zwykły półsłupek i jeden półsłupek wbijany w rząd niżej. Pamiętaj, aby te długie półsłupki wyciągać trochę bardziej ku górze. Dzięki temu później będzie nam łatwiej tworzyć ścieg. Łączenie rzędu robimy podobnie jak poprzednio. Tym razem jednak wbijamy szydełko między nóżki tego długiego półsłupka po prawej stronie.
tym rzędzie oprócz zwykłych półsłupków będziemy wykonywać również półsłupki reliefowe. Wkładamy szydełko pod nóżki sąsiadujących dużych półsłupków. Przeciągamy nitkę i zamykamy. Zwykłe półsłupki zawsze robimy między długimi nóżkami jednego półsłupka z poprzedniego rzędu. Zamykamy okrążenie tak samo jak przy zwykłych półsłupkach. Zaczynamy powtarzanie rzędów. Ponownie będziemy wykonywać na przemian krótkie i długie półsłupki. Pierwszy krótki już mamy. Z długimi półsłupkami będziemy się wbijać pod tak zwane szyszki, które powstały w poprzednim rzędzie. W każdym takim trójkąciku są dwa półsłupki. Musimy wbić się w ten górny.
Powtarzamy naprzemiennie te 2 rzędy. Ja przeznaczyłam na tą torebkę 1 motek, więc będę szydełkowała tak długo, aż się skończy. A tak prezentuje się gotowy korpus, który u mnie ma około 16 cm. Jak widać, 1 motek naprawdę dał radę. Jeśli masz ochotę, możesz wykorzystać więcej sznurka i zrobić wyższą torebkę lub nawet użyć większego dna. Pamiętaj jednak, aby w takim przypadku obliczyć sobie odpowiednią ilość oczek. Na koniec, dla bardziej estetycznego efektu, możesz oprzeć górną krawędź oczkami ścisłymi. Ja zrobię to za jednym razem z przyszywaniem klapy. Na tym etapie ważne jest, aby wszystko równo wymierzyć. Możesz sobie w tym pomóc kolorowymi znacznikami. Pamiętaj, że jeśli po skończeniu przyszywania uznasz, że jednak jest krzywo, bez problemu możesz spróć i przyszyć na nowo tyle razy, ile potrzebujesz. Tak samo z nitami skręcanymi. Jeśli uznasz, że coś jest jednak krzywo albo nie w takim miejscu, jak tego oczekujesz, bez problemu możesz wykręcić, zmierzyć na nowo i przykręcić jeszcze raz. Nie zapominaj też o zabezpieczeniu końcówek. Do tego projektu wybrałam zapięcie wewnętrzne długie z dodatkowymi półkółkami, aby spełniało kilka funkcji jednocześnie. Przede wszystkim dodatkowa ozdoba i uchwyty na pasek, ale również dzięki temu torebka ma ładny kształt kuferka i przy okazji w środku jest dodatkowe zabezpieczenie. Możesz to zapięcie zastąpić 2 dużymi, okrągłymi karabińczykami. Finalnie wkręciłam nity jednak o 1 rząd niżej, niż jest to pokazane na filmie.
Koniecznie daj znać, co myślisz o tej torebce. Możesz również napisać w komentarzu, jakie kolejne tutoriale chcesz zobaczyć na tym kanale. Będzie mi bardzo miło, jeśli dasz łapkę w górę i zasubskrybujesz mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Zapraszam Cię również na moje media społecznościowe. Dziękuję za oglądanie i do następnego.